Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś zapraszam Was do wspólnego przygotowania takiego dania, które jest fuzją kuchni meksykańskiej i koreańskiej. Będziemy robić razem bulgogi burrito. Oczywiście wszystkie składniki jak zwykle będziecie mieli w opisie filmu. Zajrzyjcie tam proszę. Składniki są ogólnodostępne. Myślę, że nie będziecie mieli problemu, żeby którykolwiek z nich znaleźć w naszych sklepach. A w razie czego zapraszam, pytajcie w komentarzach, pomogę, gdzie możecie kupić. No, a teraz już nie przedłużam, zabieramy się do gotowania. Osobiście nie lubię bulgogi bardzo słodkich, więc tutaj mam tylko jedną łyżkę cukru. W ogóle u mnie w domu jest problem z cukrem, ze względu na to, że ja go właściwie bardzo rzadko w ogóle używam, więc ale tutaj ta jedna łyżka się znalazła i do tego cukru dodam 100 ml sosu sojowego. Ja mam tutaj koreański sos sojowy. Będę używała takiego, ale oczywiście nie musicie koreańskiego sosu sojowego używać. Użyjcie taki, jaki po prostu macie w domu. I dodaję 50 ml mirinu. Ja mam tutaj mirin bez alkoholu. Proszę bardzo, takie opakowanie. Jak kuchnia koreańska, no to oczywiście musi być olej sezamowy. Tutaj oleju sezamowego akurat nie odmierzam. Powiedzmy, że tutaj dajemy około 3 łyżek, żeby było wyczuwalne. Na talerzyku mam świeżo zmielony czarny pieprz i czosnek, 2 duże ząbki czosnku i łyżka pieprzu. I to jest, kochani, cała filozofia z robieniem sosu. Trzeba dokładnie rozmieszać, żeby cukier tak nie chrzęścił. I sos jest gotowy, będzie czekał sobie tutaj na lepsze czasy. I teraz, kochani, będziemy musieli obsmażyć cebulkę białą. Dodaję na rozgrzewający się olej jedną taką mniejszą cebulkę, pokroiłam w kosteczkę i tak niech się przez minutkę tutaj podgrzewa. I zaraz będę dodawała mielone mięso wołowe. Oczywiście do burrito będziemy też potrzebować ryż. Ryż już ugotowałam, jest w ryżowarze. Też sobie czeka, aż będzie mógł być wykorzystany. I dodaję 400 g mielonego mięsa wołowego, tak jak już wspominałam. To sobie tutaj trzeba rozdrobnić jak do spaghetti, by były takie mniejsze cząstki. Jak całość mięsa zrobi się już taka szarawa, to dodamy sos. No i sos jeszcze przemieszam, zanim wleję. To jest niesamowite, słuchajcie, jak szybko czuć zapach czosnku, jak się go dodaje tutaj razem z sosem. Ja lubię zapach czosnku, w ogóle lubię czosnek. Więc takie połączenie tutaj tej cebulki, która się już troszkę przesmażyła, i właśnie czosnku. Jeszcze dodatkowo ten olej sezamowy. Naprawdę wszystko tutaj będzie bardzo smacznie i naprawdę pięknie pachnie. No, niech się teraz tutaj razem wszystko przez jakieś 4 minuty połączy.
No i mięso jest gotowe. Zaraz będziemy zawijać tortillę na nasze burrito. Ja takie gotowe już burrito będę opiekać później w airfryerze, ale możecie sobie też na przykład na suchej patelni podgrzać, nie ma problemu. I zanim będziecie zawijać składniki w tortillę, najlepiej taką tortillę gotową sobie podgrzać w mikrofalówce przez jakieś 20 sekund, będzie wtedy łatwiej współpracować. No i kochani, zawijamy. Ja mam tutaj tortillę wieloziarnistą, ale możecie sobie użyć pszennej. Podgrzałam już w mikrofali. Na początek dodaję ryż. Ja mam taki ryż do sushi. On się trochę klei, ale tak mają być. No i na ryż dodajemy wołowinę. Oczywiście trzeba pamiętać, żeby nie przeładować nadzienia, bo wtedy naprawdę nie współpracuje dobrze przy zawijaniu. Koreański akcent kimchi. I listek sałaty lodowej, żeby dodać też koloru. I zawijamy. Oczywiście trzymajcie kciuki, żeby w miarę tutaj nam się nie porozwalało. Słuchajcie, nie ma tragedii. Pierwszy już zrobiony, zrobię jeszcze 2 i będę opiekać w airfryerze. I 3 sztuki już gotowe. Ładujemy do airfryera. 180 stopni. Ja ustawię na 4 minuty. A co? I kochani, mamy gotowe. Wyciągnę jedną, jest gorąca, ale ja mam podobno tak zwane azbestowe ręce, więc na mnie nie robi wrażenia. I kochani, przekroję na pół, żeby Wam pokazać, jak wygląda w środku. Żeby mi się teraz tylko tak wygląda w środku. Myślę, że całkiem smacznie. Możecie sobie jeszcze dodać na przykład zieloną cebulkę, posypać prażonym sezamem, albo na przykład dodać jeszcze sriracha mayo i będzie super. Ja już nie przedłużam, bo wszyscy są bardzo głodni, więc żegnam się. Do następnego razu. Cześć!